Witam wszystkich na kanale Przygody Starskiego. Dziś mamy piękną pogodę, a ja Was zabieram na spacer po lesie w poszukiwaniu grzybów. Jest już po sezonie grzybowym, ale w tym moim zaczarowanym lesie zawsze coś mi się uda znaleźć. Będę szukał grzybów takich, i wszystkich innych, które są jadalne. Zapraszam na wspólną przygodę. Zaczynamy. Trafiłem na okienko pogodowe po serii mroźnych nocy i bardzo chłodnych dni. Dzisiaj jest dosyć ciepło i grzyby jeszcze się nie poddały. Grzyby jeszcze wciąż rosną. Tak jak na przykład ten piękny okaz. 2 sztuki. Jedna i druga. Jakie ładne grzybki. Eleganckie. Bardzo mokro jest. Ściółka jest bardzo mokra. Ładnie popadało, a po odwilży mrozu właśnie wszystko skondensowało się w muchu. Aż chlupie wodą pod butami. Halo koleżko, nie przeszkadzam? Ładny, zdrowy grzyb. Ładny. Ale się zrobiła piękna pogoda. Niby kilka stopni na plusie, a jest tak ciepło, że nie wiem. Zero wiatru. Teraz znalazłem pięknego grzyba, pokażę Wam. Ale go nie biorę, bo on jest niejadalny. A tutaj jest obok taki piękny podgrzybek. No i ten jest jadalny, to go zabieram. Tutaj wychodzę sobie zza drzewa. Patrzcie, jaki gigant. Póki co największy dzisiejszy grzyb. Muszę się tu pokręcić w kółko, bo tu jest drugi gigant w odległości kilku metrów od tego poprzedniego i też jest zdrowy. Wszem i wobec ogłaszam nowego rekordzistę na dziś. A jest nim taki dorodny podgrzybek, bardzo zdrowy, jasny od spodu, nie ma nic, żadnego przemrożenia, żadnych odbarwień ze starości, bardzo grubą nóżkę i do tego zdrowo, zero robaka. No panie, jesteś pan dzisiaj póki co rekordzistą. Koszyczek się powoli zapełnia. Mam nadzieję, że dzisiaj uzbieram pełen ten koszyk. Jestem przynajmniej takiej nadziei. I tu jest drugi, taki mały po sąsiedzku. Tutaj widzę. Tu się schował za drzewem. Jeden jest niejadalny, a drugi jest taki też bardzo ładny. Jednak już tutaj ma przemrożoną nóżkę, zaczęło pleśnieć. Ale robaka nie ma. No i chyba mam nowego rekordzistę. Mniej więcej taki jest dla porównania. Teraz znajduję się w takim gęstym zagajniku. Jestem niedaleko bagien i tutaj, jeśli wcześniej się nie spłoszą, możemy spotkać dziki albo łosie.
Na razie spotkałem grzyba. Tutaj jest to bagno zarośnięte po całości trzcinami. Trzeba uważać, żeby nie wejść w to i po prostu nie zostać wciągniętym. Halo, proszę pana. Przepraszam, że przeszkadzam, ale chciałbym zabrać tego grzybka. Więc panu dziękuję. Jest taki ładny grzybek. Tutaj jest kolejny obok niego. Też zdrowy. I tu widzę kolejny. Trzeci. Czwarty. Piąty. 5 w obrębie jednego miejsca. Tutaj jest 6. Tutaj na tej polance musiało silnie wiać. Jest dużo wywrotów brzozowych. Brzozy rosną, sosny i jeszcze jakieś inne liściaste. No i jak wiało, to poprzewracało. I przykucnąłem właśnie tutaj przy takim jednym ładnym grzybie. I tu obok jeszcze jest kolejny. Będzie jeszcze trzeci. No nie widzę, jest tylko duet. Ale praktycznie kręcę się tutaj po tej polanie i kilkanaście grzybów już znalazłem. Piękne miejsce na biwak. Trzeba dokładnie patrzeć, bo te zajączki tak się upodobniły do trawy i jeszcze tak właśnie między wyższą trawą rosną, że ich praktycznie nie widać. Ale patrzcie, jaki ładny kolor. Śliczny. A drugi? Tak samo. Jaki piękny żółty kolor. Na takim terenie lubią czasem pojawiać się koźlarze. Podejdę bliżej do bagna. Może jakiś będzie rósł. Chciałem koźlarza. No i tu widzę na horyzoncie rośnie jakiś grzyb na wysokiej nodze z jasno-brązowym kapeluszem. I nóżką
z taką strukturą. No tak, to jest koźlarz. Tylko żeby jeszcze był zdrowy. Piękny, zdrowy koźlarz jest. Czyli mamy różnorodność. Podgrzybki, zajączki i jest pierwszy koźlarz. Super. Taki mamy stan koszyka. I jest drugi koźlarz, nieco mniejszy od poprzednika i ma taką miękką nóżkę. Ciekawe, czy nie jest zarobaczywiony. Nie. Zdrowy. Fajnie. I tu gdzieś jeszcze widziałem, o tutaj rosną, znaczy w sumie leżą. Nie wiem, ktoś zerwał i wyrzucił. Nie wie, jakie to grzyby, przecież to są ładne podgrzybki. Nic im nie dolega. A tutaj zerknijcie pod gałęziami, jak się poukrywały. Jaki ładny podgrzybek się tutaj ukrył. Dorodny. Ale to nie wszystko. Tutaj jest druga gałąź. I pod tą gałęzią jest nawet nieco większy. O, jakie ładne. Ze względu na to, że ostatnie dni w trakcie odwilży, od mrozu popadał mocno deszcz. Wszystkie grzyby są takie dosyć mokre, co zresztą czuć na ciężarze całego koszyka. Podgrzybek. Myk do koszyka. I tu jeszcze coś się ukrywa. Też wciśnięty tak mocno pod gałęzie. I mech. Wróciłem się z powrotem w okolice tego bagna. I proszę bardzo, jakie dwa dorodne koźlarze lądują w koszyku. I tu widzę, są jeszcze dwa kolejne. Zdrowe. Zdrowe są. Ten jest ładny, duży. Bardzo mocno nasiągnięty wodą. O, jaką ma nogę długą. Mokre są. Panie Ślimak, zostajesz pan w lesie. Nie jedziesz pan ze mną do domu. Zabieram tylko grzyba, którego chciałeś zjeść. Tak nasłuchuję cały czas, bo mam wrażenie, że gdzieś tutaj w sąsiedztwie tego bagna mogą czaić się dziki, a spotkać się ze stadem dzików, no to byłoby wesoło. Olszówki, olszówki. A tutaj za drzewem mam jeden, drugi, trzeci. 3 piękne podgrzybki. Ładny okaz. Teraz przeszedłem na szczyt tego bagna i szperam po tej wysokiej trawie. Jeśli ktoś tutaj nawet chodził, to mógł przeoczyć. W odległości 3 metrów od tamtego jest kolejny olbrzym. Idealne warunki, podmokły teren, wysoka trawa, dobrze jest im się ukryć, są niewidoczne. Trzecia sztuka.
Jest 4. sztuka. Ładny. Kolejna sztuka. Bardzo duży. Trochę nadjedzony przez ślimaki, ale ogólnie zdrowy. Robaka w sobie nie ma. Jeszcze kolejna sztuka. No nieźle. Chyba dawno tutaj nikt nie chodził. Przez to tak się wyrodziły takie wielkie. Super. Jest tutaj stary zmurszały pieniek, a za pieńkiem skrywa się zdrowy podgrzybek. Jest zdrowy. A tak w ogóle nie powiedziałem. Dzisiaj na grzybobraniu jestem w lesie, w którym zeszłego roku byłem na grzybobraniu z żoną i znaleźliśmy też sporą ilość ładnych grzybów. Ten film znajduje się na mojej playliście grzybobranie. Jeśli ktoś jest ciekawy, to zapraszam. Jeden podgrzybek, drugi. Te są niejadalne. Tu za koszykiem stoi taki dosyć duży. I tu przy drzewie jeszcze w krzakach siedzi. Ciemny kapelusz od spodu. O, jaki zdrowy i młody. Szybko wyrósł po tym deszczu. Ale tu przy koszyku zobaczcie, jaki jest brązowy, jaki ciemny. W porównaniu do tego dużo ciemniejszy kolor ma. Dzień dobry panu. Halo, idzie pan ze mną? Nie czekam na odpowiedź. Biorę pana ze sobą. Kolejny jaki ciemny kolor. Pewnie ma grubą nóżkę. No, dosyć gruba nóżka. Jaki ładny, zdrowy. Chodź do tatusia. Trafiłem na pole podgrzybków. Tutaj były 3 sztuki przy tych drzewach. Teraz jest tak. 4. 5. Gdzie tu było? Gdzieś tu widziałem, jest tutaj. 6. 7. 8. 9. 10. Jego bliźniak. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Mała aktualizacja, a może nawet bardzo duża aktualizacja. Poza kadrem kamery znalazłem jeszcze dodatkowe grzyby. Te 16 sztuk jest nieaktualne. Krążę tutaj w promieniu 10 metrów. W promieniu od tych 16 sztuk. I cały czas znajduję grzyby. Zgadnijcie, ile znalazłem. Jest kolejny. Mniejsze, większe, ale są. Po prostu takie jedno wielkie gniazdo.
Cała wielka rodzina podgrzybków. No, kto zgadnie pierwszy? Dobra, nie będę was dłużej przetrzymywał. Wierzcie lub nie. Przed chwilą tego mniejszego, co podnosiłem z mchu, to była 38 sztuka. Pokażę wam na koszyku. Zobaczcie, ile tej drobnicy doszło. Było dużo miejsca, teraz doszło dużo drobnych i kilka takich większych. 38 sztuk. To na pewno jest mój osobisty rekord z jednego miejsca, z jednego takiego pola. Przedstawiam aktualizację numer 2. Kosz tak się zacnie prezentuje, że aż pęka w szwach. Aktualizacja numer 2 polega na tym, że z tego miejsca dozbierałem jeszcze aż do 44 sztuk grzybów. No, jestem z siebie bardzo zadowolony. Przewyższyło moje oczekiwania. Mam uzbierany pełen kosz, aż wystają powyżej. Dziękuję wam wszystkim za spacer ze mną, za wspólne grzybobranie. Było mi bardzo miło, gdy mi towarzyszyliście. Jeśli wam się podobało, możecie mnie w jakiś sposób nagrodzić miłym komentarzem lub łapką w górę, albo subskrypcją, kto jeszcze nie subskrybuje mojego kanału. Jeszcze raz dziękuję i zapraszam do mojej playlisty grzybowej, lub może ktoś polubi filmy z innej tematyki. Żegnam się z wami, pozdrawiam, trzymajcie się, pa!